Proszę Państwa, szybki materiał, troszkę inny niż wszystkie. Otóż przestroga. Kupiłem ostatnio w serwisie OLX mikrofon Shure SM7B. Jestem fanem tego mikrofonu. I gdy mikrofon do mnie przyjechał, bardzo szybko zorientowałem się, że coś z nim jest nie tak. Wynika to z faktu, że na tym mikrofonie pracuję już od wielu lat i jestem jego fanem i od razu słyszę i widzę różnicę między oryginałem a potencjalną podróbką. Wcześniej słyszałem wiele na temat różnych podróbek. Nie spotkałem się ja osobiście nigdy wcześniej z podróbkami. No i jest to ten mój pierwszy raz, kiedy się z tą podróbką spotykam i chciałbym Wam pokazać, na czym polegają różnice i na co zwrócić uwagę, żeby nie dać się oszukać jakiemuś tam nieuczciwemu sprzedawcy. Podróbka jest wykonana bardzo dobrze i na pierwszy rzut oka osoby, które nigdy nie miały w ręku oryginalnego SM7B, mogą tego nawet nie zauważyć, a z racji tego, że mikrofon jest predysponowany do jakichś takich vlogerskich sytuacji, to osoby, które zajmują się vlogowaniem, mogą taki fejkowy mikrofon używać przez pół życia i nie zorientować się, że mają w domu fejka. Pierwsza różnica, która się mi rzuciła w oko, to jest, jak przypatrzycie się kapsułą, to kapsuła po prawej stronie jest niżej aniżeli ta po stronie lewej. To znaczy, że ta po lewej stronie, ta wyższa, to jest chiński fake. Shure ma swoją kapsułę zawieszoną troszkę niżej, dość daleko od krawędzi grilla. Jest to pierwsza podstawowa różnica, jeśli chodzi o różnicę między oryginałem a między fejkiem. Kolejną rzeczą są gąbki. Gąbka fejkowa jest dłuższa aniżeli gąbka oryginalna. W przypadku gąbek tych większych też wyglądają nieco inaczej. To jest gąbka oryginalna, ma inną gramaturę ta gąbka aniżeli ta fejkowa. Ta fejkowa jest jakby twardsza. Tak samo inaczej to wygląda w środku. Ta oryginalna jakby lepiej pasuje, lepiej jest spasowana z mikrofonem. Ta wchodzi tak dość, bym powiedział, topornie na mikrofon. No i mają też różny profil, też to łatwo chyba zauważyć, że ta jest ciut większa, taka bardziej walcowata. Jeśli chodzi o pudełko, to jest ono niemalże identyczne. Skopiowano nawet te wszystkie takie fabryczne naklejki, rzekomo z fabryki Shure. Na pudełku logo fejkowego mikrofonu jest ciut większe. Przypatrzcie się dobrze. To logo jest tutaj literka U, literka R. Jeśli chodzi o rozstaw nóżek od literki H, to pudełko na górze to jest fake. To logo jest ciut większe aniżeli oryginalne logo Shure'a. Kolejną rzeczą jest, jak odkręcicie tą płytkę, ja tego teraz nie będę robił, bo jeszcze nie odesłałem tego mikrofonu, więc nie chciałbym się narazić na jakieś obiekcje ze strony serwisu OLX, ani sprzedającego, że coś tu kręciłem przy tym mikrofonie. Jak to odkręcicie, to w oryginalnym Shure SM7 śrubki tam w środku będą płaskie. Jeśli odkręcicie fejka, to te śrubki będą krzyżakowe. Kolejny podpunkt programu, dlaczego jest to fake. Jak odkręcicie tutaj takie 3 śrubki tutaj i zdejmiecie cały ten grill, to tutaj na tym fejkowym ten grill od wewnątrz będzie też polakierowany, będzie czarny. Podczas gdy w oryginalnym Shure SM7B tam od wewnątrz ten grill będzie srebrny. Jeszcze jest kwestia samego kablowania. Są inne kolory kabelków w Shure SM7B oryginalnym, a fejkowym. No i na sam koniec brzmienie. Ja teraz już nie będę się silił na podpinanie tego mikrofonu do mojego sprzętu i pokazywał Wam tych próbek, bo powiem szczerze, że mi się nie chce tego robić. Zrobiłem to od razu, jak go kupiłem, jak przyjechał. Brzmi on inaczej niż oryginalny Shure SM7B. Jest bardziej telefoniczny, bym tak powiedział. Ma więcej środka, mniej dołu. Brzmi po prostu jak tani, dynamiczny mikrofon. Jest to kwestia kapsuły, jaką tutaj wykorzystano. Reasumując, uważajcie, co kupujecie. Pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest, jak blisko kapsuła jest krawędzi Waszego grilla. To jest pierwsza rzecz. Potem sprawdzacie inne rzeczy. Ja ten mikrofon odsyłam, bo nie wezmę tego na klatę.
odsyłam go do sprzedającego i napiszę w OLX-ie, że jest to podróbka, ale najprawdopodobniej sprzedający będzie próbował go nadal sprzedać, więc uważajcie na atrakcyjne oferty sprzedaży takich mikrofonów, bo można się naciąć. Dzięki.